Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać nowość od CarPuride'a, nowy model W702 Plus. Czym on się różni od pozostałych modeli? No to spróbuję Wam to wszystko wyjaśnić i pokazać w tym filmie, także zapraszam. Więc tak, to urządzenie, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, praktycznie nie różni się w ogóle od tych pozostałych modeli. Ten W702 ma również 7 cali przekątną ekranu. Montaż jest trochę inny niż na tamtym modelu, którym Wam pokazywałem w tamtym filmie. Odsyłam Was w ogóle do filmu, o którym opowiadałem o tym modelu W702 Pro. Tam jest montaż taki antykradzieżowy. Tutaj zamontowałem sobie na tym montażu kulkowym. Wszystkie funkcje w tamtym modelu są również zawarte w tym urządzeniu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do tamtego filmu. Ale słuchajcie, czym się różni ten model od tamtych? Co jest najważniejsze? Ten model ma pełny system Android 14, czyli możemy sobie tutaj instalować aplikację ze sklepu googlowskiego. Czyli wchodzimy sobie na sklepy Google Store, możemy sobie zainstalować Spotify'a, YouTube'a oczywiście, Kalimoto, Osmanda i wszystkie inne aplikacje. To jest fajna rzecz. Udostępniamy sobie na przykład internet ze smartfona, robimy hotspota na to urządzenie i instalujemy sobie tutaj aplikację. Czyli możemy sobie tutaj zainstalować jakąkolwiek aplikację, którą normalnie możecie zainstalować na Androidzie. Kolejna sprawa, fajna, to tak, ma wbudowane nawigację GPS, czyli mamy 3 sposoby łączenia się. Pierwszy sposób to jest oczywiście CarPlay lub Android Auto, czyli tak jak w tamtych poprzednich modelach. Łączymy się przez Android Auto. W tym przypadku ja mam Androida, więc wchodzimy sobie tutaj w tą ikonkę i wyświetla nam się Google Maps z mojego telefonu. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, możemy sobie zrobić tylko hotspota ze smartfona na to urządzenie i wchodzimy sobie w menu główne i korzystamy właśnie z tych aplikacji, które mamy zainstalowane, na przykład z Osmanda lub na przykład, nie wiem, z Kalimoto. I wtedy telefon mamy jako router, udostępnia nam internet do tego urządzenia i jedziemy sobie przez te aplikacje, które mamy zainstalowane na tym urządzeniu. Udostępniony ze smartfona internet na CarPuride'a. Mogę odpalić teraz właśnie Kalimoto bezpośrednio na urządzeniu i jechać bez połączenia przez Android Auto. No i trzecia opcja, no to oczywiście na przykład takiego Osmanda, wgrywamy sobie mapy w domu i jeżeli nie mamy internetu lub nie chcemy sobie łączyć smartfona z tym urządzeniem, to słuchajcie, jeździmy sobie offline. To jest fajna sprawa, dużo osób pisało właśnie, że te zwykłe wersje to jest tak naprawdę tylko duplikat telefonu, smartfona i że rozładowuje baterię w smartfonie, więc tutaj nie musimy już tego łączyć z telefonem, ściągamy sobie mapy i jedziemy na tym urządzeniu bez internetu, bez łączenia się ze smartfonem. Mamy również możliwość zbliżyć, oddalić palcami. No i oczywiście kolejna fajna kwestia. Gubicie zasięg, gubicie GPS, gubicie internet. Mogę sobie w każdej chwili odpalić na przykład Osmanda. Mapy mam pobrane już tam wcześniej w domu. Pobrałem sobie, odpalam Osmanda i mogę jeździć offline. Także to też jest bardzo fajna rzecz. Nie muszę mieć połączonego telefonu z CarPuride'em. Widzicie, odpalił mi się Osmand i na nim mogę jeździć bez internetu. Wbudowany GPS w urządzeniu pozwala na korzystanie z map offline. Teraz kolejna kwestia. Słuchajcie, w zestawie również dostajemy 2 kamerki. Jedną kamerkę ja już sobie zamontowałem. W ogóle tutaj podpiąłem tam wszystkie kable, puściłem sobie tutaj za tymi plastikami i jedną kamerę zamontowałem sobie tutaj z przodu. Nie wiem, czy ją będzie widać, bo mi tu się światło trochę odbija. Tu jest jedna. I słuchajcie, pod siedzeniem puściłem sobie również tą drugą kamerkę i ją mam zamontowaną tutaj. Więc nagrywa nam cały czas
obraz z tych kamer. Jakość tych kamer jest oczywiście na pewno słabsza, bo to jest tylko Full HD, także jakość tych filmów na pewno nie jest taka dobra jak z kamerki sportowej, ale na przykład do jakiegoś zdarzenia może nam się przydać. Ja Wam pokażę później, bo nagram sobie kilka ujęć i Wam pokażę później, jak to wygląda. Tutaj pod spodem jest taka klapka, odkręcamy 3 śrubki, wyciągamy kartę SD, 64 GB karta SD jest w zestawie już z tymi kamerami, z tym urządzeniem i możemy sobie zgrać to później na komputer. Wchodzimy tutaj właśnie w tą aplikację wideo i tutaj mamy wszystkie te filmy, które nam się nagrywają podczas jazdy. Oczywiście możemy sobie ustawić, żeby nam się nagrywało minuta, 2, 3, 4 lub 5, czyli na przykład 2-minutowe tylko urywki. Znaczy 2 minuty nagrywa, przerywa i robi nowe wideo, znów dwuminutowe, nie mogę się wysłowić i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli karta się zapełni na full, to stare nagrania się kasują i nadgrywa cały czas. Także to jest kolejna fajna sprawa. Do tego mamy pilota, później Wam pokażę w filmie, jak to działa. Tego pilota montujemy sobie na kierownicy, tak jak w tamtych urządzeniach. Możemy odbierać telefony. Możemy przełączać się właśnie między menu głównym a kamerami i możemy sobie przełączać kamerki przód, tył i dzielić ekran na pół. Widać wtedy obydwie kamery naraz. Również Wam to pokażę. No i oczywiście cały czas z pilota tego tutaj, co mam zamontowanego na kierownicy, mogę odbierać połączenia lub przełączać się na kamerki tylną, przednią i obie naraz. I z powrotem również z tego pilota przełączamy się do menu głównego. Klikając jeszcze raz, powracam z powrotem do kamer i ponownie do nawigacji. Jeszcze co do tego kontrolera, jeżeli przytrzymamy dłużej ten guzik, no to może nam zrobić zdjęcie w tym momencie. Na przykład podczas jazdy przytrzymujemy na chwilę, robi Wam zdjęcie z przedniej i z tylnej kamerki. Tu jest menu główne, nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo mi się trochę światło odbija. Tu po lewo słuchamy muzyki, teraz mam akurat ze Spotify, jakąś tam muzyka się włączyła. Klikając tutaj wchodzimy na Google Maps i to jest właśnie to Google Maps już z tego urządzenia, nie przez Android Auto. Tu mamy właśnie te kamery, czyli widzimy przednią, tylną kamerę. Teraz słabo, ale to zobaczycie w filmie później. Moment, cofnąłem się. I właśnie teraz z tym pilotem przełączam sobie na tylną kamerę, przednią kamerę lub obie. Wracamy. No właśnie, i tu mamy różnego rodzaju ustawienia. Możemy blokować ekran, możemy robić zdjęcia, ustawienia i tak dalej. O właśnie, wchodzimy tu w ustawienia. Tu możemy sobie ustawić to, co Wam pokazywałem, że filmy mają być minutowe, 1 minuta, 2, 3, 4 lub 5. Ustawiać kilometry i tak dalej. Różnego rodzaju ustawienia. Co jeszcze Wam tu chciałem pokazać? Tutaj mamy aplikację do ciśnienia opon, ciśnienia w kołach, ale ja oczywiście nie mam tych czujników, także to mi nic nie będzie pokazywać. Tutaj klikając właśnie pokazuje nam, że możemy sobie połączyć to urządzenie na przykład ze Seną czy z Cardo, czyli z kaskiem. No i tutaj mobile, internet, no to tu mamy właśnie połączenie z CarPlay lub z Android Auto. Przewijając w bok mamy różne aplikacje, które mamy zainstalowane. Ustawienia, no tak jak Androida, kto ma Androida, to wie, jak to działa, no nie? To jakiś tam GPS od nich, czyli Wam pokazuje, gdzie jesteście i tak dalej, i tak dalej. To są aplikacje również tam od nich. YouTube tak samo nie ma ikonki, no ale klikając tutaj pojawia się YouTube. Chrome oczywiście, jeżeli ktoś chce, czyli z internetu można korzystać. Klikając tutaj na ten główny, na to tutaj kółeczko, możemy wejść do głównego menu. Cofnąć, możemy sobie oczywiście ustawić jasność obrazu. On się też dostosowuje oczywiście automatycznie. Poziom głośności możemy sobie ustawiać. Powiem Wam, że działa to bardzo fajnie. Zobaczcie, jak to szybko działa. Widać? Bardzo szybko to działa. Naprawdę, ten procesor jest spoko tutaj zrobiony. O. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Aha, klikając tu, no to macie wszystkie otwarte strony, tak jak normalnie na urządzeniach z Androidem. Można wyczyścić wszystko. Usuwamy pamięć. Jeszcze 2 słowa, jak ja to podpiąłem, bo słuchajcie, tu są 4 kable. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tam mam poprowadzone 4 kable. Jeden jest czerwony. Ten czerwony kabel to jest zasilanie pod zapłon. Ja sobie wpiąłem tutaj pod tą zapalniczkę. Także jak włączam zapłon, to mi się odpala wtedy
to urządzenie. Czarny jest oczywiście masa, również mam podpięty pod zapłon. Jest jeden kabel, który musicie puścić z tego urządzenia do tego pilota, do sterowania tym pilotem. I jest jeszcze czwarty kabel, którego nie ma wcześniej w tamtych urządzeniach. Jego musicie puścić bezpośrednio do akumulatora i wpiąć go do akumulatora. On jest po to właśnie, że podtrzymuje Wam pamięć i że jak przekręcacie kluczyk, to od razu w tej samej sekundzie odpala się to urządzenie i zapamiętuje to, co było, na przykład jedziecie nawigacja i tak dalej, zatrzymujecie się na chwilę, więc Wam nie kasuje tej drogi, tylko odpala się w tym miejscu, w którym zgasiliście motocykl. W ustawieniach można ustawić, żeby Wam podtrzymywało tą pamięć 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin chyba, lub w ogóle, żeby było tak jakby pod napięciem, pod prądem cały czas to urządzenie, ale raczej tego nie polecam, bo żeby tam czasem akumulatora gdzieś nie rozładowało. Ja mam ustawione 4 godziny i po 4 godzinach wyłącza się całkowicie, tak żeby właśnie nie rozładowało akumulatora w motocyklu. Zobaczcie, mając uruchomioną Kalimoto na tym urządzeniu, mogę tym guzikiem z tego pilota przełączyć się na kamerę. Klikając raz przełączam się na tylną kamerę, drugi raz na przednią kamerę, trzeci raz dzielimy ekran na pół i mam przednią i tylną kamerę. Ale co zauważyłem, jeżeli chcę wrócić z powrotem do tamtej nawigacji, do Kalimoto, no to klikam znów na pilocie i wraca mi do menu głównego, ale niestety minimalizuje mi tą nawigację, tą Kalimoto, muszę klikać i powiększać ją. To zauważyłem, że niestety tak się dzieje. Klikając tutaj mamy Google Maps odpalone i wtedy mogę jechać na Google Maps i drugą nawigację, czy drugą aplikację, w tym przypadku Kalimoto, mogę sobie powiększyć i teoretycznie mogę jechać teraz na dwóch mapach. Czyli tutaj mam Google Maps, a tutaj mam Kalimoto. Tak samo mogę również odpalić w tle na przykład Spotify'a i tą nawigację sobie pomniejszyć tak jak teraz i słuchać muzyki, no i oczywiście jechać na nawigacji. Mając zminimalizowaną jedną aplikację, tutaj ekran w tle działa, mogę go przewijać, oczywiście przeglądać moje inne aplikacje, to mogę usunąć oczywiście, jeżeli chcę, lub przesunąć na lewą stronę, pomniejszyć, powiększyć, lub kliknąć na środek i powiększam sobie na cały ekran. Oczywiście w każdej chwili mogę się przełączyć na Android Auto. Wiem, że nie powinienem robić to w czasie jazdy, ale jedziemy pomalutku. Czyli wchodzę sobie na przykład tutaj do menu głównego i klikamy na tą ikonkę i wyświetla mi się teraz to, co mam w telefonie, czyli połączenie z Android Auto, czyli mapa Google Maps i tu mam odpalony Spotify. A tu cały czas działa w tle, widzicie? Cały czas mi działa Kalimoto, które mam odpalone bezpośrednio z CarPlay. Także powiem Wam, że fajna rzecz, bo na przykład muzyki mogę słuchać tutaj teraz z mogę słuchać teraz muzyki tutaj ze Spotify'a, a cały czas nawigację mam tutaj z boku. Lub z powrotem wracam na przykład do Kalimoto, powiększam i widzę tylko Kalimoto. Oczywiście można tutaj wejść na YouTube'a, odpalić sobie YouTube'a, jeżeli ktoś ma ochotę. Wiadomo, w czasie jazdy nie powinno się oglądać, ale można to zrobić. Każdą jedną aplikację podczas jazdy można sobie odpalić w czasie jazdy. Problem jest tylko taki, że nie mogę dojść ładu z połączeniem z moją Seną. To znaczy, działa mi wszystko, jeżeli puszczam muzykę przez Android Auto, ale nie łączy mi się wtedy z CarPlay'em z tych aplikacji bezpośrednio z CarPlay'a do Seny, ponieważ już jest za dużo wtedy połączeń Bluetooth i on się wtedy gubi, ponieważ mam CarPlay'a, mam smartfona, mam Senę i jeszcze mam połączone z moim motocyklem. To jest za dużo, to są 4 urządzenia i niestety trzeba z któregoś zrezygnować. Ja mam na razie podłączone tak, że po prostu mam połączone z motocyklem, z telefonem i z CarPlay'em i po prostu odbieram sobie połączenia z joysticka z motocykla, bo tak mi jest najwygodniej i słyszę muzykę, jeżeli puszczam sobie z telefonu, no nie, jeżeli przez Android Auto, to wtedy słyszę muzykę w moim kasku, ale jeżeli bym coś odpalił bezpośrednio z aplikacji z CarPlay'a, no to wtedy nie słyszę, no ale tak jak mówię, no, z jednego urządzenia trzeba tak jakby zrezygnować, nie da się połączyć wszystkich naraz, żeby wszystko naraz działało.
I oczywiście, korzystając z map Kalimoto na przykład na tym urządzeniu, bezpośrednio z tego urządzenia, nie przez Android Auto, macie pełną wersję tej nawigacji oraz wszystkich innych, ponieważ jeżeli odpalicie jakąkolwiek aplikację czy nawigację z telefonu jako Android Auto, to są bardzo ograniczone. Wyświetla Wam się chyba tylko prędkość i po prostu mapa, a jadąc właśnie bezpośrednio na CarPlay z aplikacji z CarPlay'a macie pełną wersję, tak jakbyście odpalili sobie na swoim smartfonie. Oczywiście musimy mieć teraz, w tym przypadku jak ja jadę teraz, musimy mieć hotspota z telefonu udostępnionego, żeby po prostu ta Kalimoto działała przez internet. Chociaż mogę sobie oczywiście pobrać mapy również na tą Kalimoto i działać i jeździć po prostu offline. Także wtedy nie będę musiał w ogóle telefonu łączyć z tym urządzeniem i w telefonie nie zużywa się bateria. Ale to, że ta nawigacja pojawia się tak na boku ekranu, tak jak teraz, z lewej czy z prawej strony, to ma też swoje plusy, ponieważ mogę sobie odpalić Spotify'a w tle, nawigację cały czas widzę, czyli wiem, gdzie mam jechać, Spotify mi się odpali i mogę sobie puścić muzykę i słuchać sobie muzyczki. Także to jest akurat fajne. No i zobaczcie, teraz mam właśnie Spotify'a, muzyka leci mi w kasku, tu mam nawigację Kalimoto, mogę ją sobie przesunąć. Mogę sobie odpalić również drogę na Google Maps. Widzę dwie mapy. Widzę Spotify'a. Fajna rzecz, fajna. Podoba mi się. Na razie mi się bardzo podoba. Jestem ciekaw, jak się sprawdzi. Już niedługo jadę na dłuższy wyjazd, także zobaczymy jak to się sprawdzi na dłuższym wyjeździe. Będę Was informował. Tak przy okazji popatrzcie, jak to pięknie widać przy zachodzie słońca. Wszystko się zieleni. Pięknie. Oczywiście wszystkie dane tego urządzenia, że tam wyświetlacz 7 cali, jasność 1000 nitów, Android, GPS, to co mówiłem przed chwilą, łączność przez CarPlay, przez Android Auto, to wszystko macie tam na ich stronie. 4 GB pamięci wewnętrznej RAM-u, ta karta 64 GB, która jest w zestawie już. Oczywiście możecie sobie udostępnić internet ze smartfona, to co mówiłem, jest wodoszczelny, IP67. No i wszystko co tam o nim możecie poczytać na ich stronie. Oczywiście pamiętajcie, że na moim kanale i pod poprzednim filmem, tak jak i pod tym, w opisie filmu tam wszystko napiszę, macie kod rabatowy RMOTO i daje Wam to 30% zniżki na wszystkie urządzenia od CarPlay'a. I tak jak mówię, no ja testowałem tamten tylko krótko, bo dostałem teraz ten nowy model do testów i założyłem sobie ten nowy model z tego względu, że on już ma tego Androida wbudowanego, więc teoretycznie nie będę musiał telefonu łączyć z nim. Oczywiście jak zrobię hotspota przez internet, no to wiadomo, że telefon też pewnie się będzie szybciej zużywał, to znaczy bateria będzie się zużywała. Ale nie muszę tego robić, mogę sobie ściągnąć mapy offline i jeździć bez połączenia z telefonem. Także będę testował w tym sezonie, zobaczymy jak mi się to sprawdzi. No i dam Wam znać pewnie pod koniec sezonu. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zadajcie je pod spodem pod tym filmem w komentarzach, ja spróbuję na nie odpowiedzieć, tylko tak jak mówię, no dopiero je założyłem, jeszcze nigdzie nie jechałem, już niedługo mam się zamiar wybrać na kilka dni, na pierwszy wyjazd taki dłuższy, więc co nieco już będę więcej wiedział o tym urządzeniu. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Cześć! Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?